Witajcie. Zapraszam Was na reportaż z naprawy BMW należącego do R2D. W tym odcinku zrobimy serwis, a w kolejnym zbadamy olej i spróbujemy ocenić skuteczność tego serwisu. Jak wiadomo ze wcześniejszych odcinków, olej w tym samochodzie degraduje bardzo szybko. Widać to po bardzo dużej zmianie parametrów lepkościowych. Głównym powodem dla działań serwisowych, które zaraz Wam zaprezentuję, są problemy z DPF-em. W ostatnim czasie DPF w tym samochodzie wypala się co 100 km. Jednak bezpośrednio przed serwisem sytuacja uległa pogorszeniu i DPF przestał się już w ogóle wypalać. Dodatkowo właściciel skarży się na konieczność dolewania dużej ilości oleju. W tym odcinku zobaczymy, czy uda się naprawić ten samochód, czy uda się ogarnąć DPF-a tak, aby wypalał się we właściwych interwałach. Zrobimy duży serwis większości elementów, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie DPF-a. Przy okazji zadbamy o elementy, które niewielkim kosztem można wyczyścić lub wymienić na nowe. Zaczniemy od diagnostyki, a w dalszej części filmu DPF-a poddamy regeneracji w specjalistycznym warsztacie. Przyjrzymy się dokładnie termostatom, dokładnie zweryfikujemy wtryski na stole probierczym, zobaczymy jak wyglądają tłoki i sprawdzimy kompresję silnika. Wymienimy sterownik świec żarowych i damy nowe świece. Wyczyścimy EGR-a, chłodniczkę spalin oraz kolektor dolotowy. W kolektorze dolotowym przywrócimy klapki. Zrobimy płukankę silnika i wymienimy ten rozrzedzony paliwem olej. Jesteśmy we Wrocławiu, a ta BMK na co dzień stacjonuje w Krakowie. Dlatego poprosiłem właściciela, aby jadąc autostradą włączył zapisywanie danych w aplikacji Beamer Tool. Zobaczymy jak to auto zachowuje się na trasie. Dysponujemy danymi z odcinka 184 km. Tak wyglądają wykresy, które powstały na bazie danych zrzuconych z Beamer Toola. Na każdym z wykresów na osi X jest pokazana droga na odcinku 184 km. Na osi Y widzimy jednostki mierzonej zmiennej. Po przerzuceniu danych do Excela można zobaczyć, że pomimo właściwej temperatury roboczej silnika, która jest dość stabilna w okolicy 90 stopni, DPF nie wypalił się ani razu. Można to rozpoznać po informacji o aktywnej regeneracji DPF-a lub po temperaturze spalin przed DPF-em, która przy spokojnej jeździe autostradowej powinna być w okolicy 400 stopni, a podczas regeneracji DPF-a powyżej 600. Z danych wynika, że ten DPF ma bardzo ograniczoną drożność, bo ciśnienie wsteczne jest bardzo wysokie i przy spokojnej jeździe autostradowej praktycznie nie spada poniżej 200 mB. Jeśli chodzi o analizę tego typu danych, to warto je zapisywać, gdy auto jedzie ze stałą prędkością i stałymi obrotami. Dobrym przykładem są dane zawarte w tej pomarańczowej ramce, które zapisano na odcinku około 25 km. Przez większość tego odcinka auto jechało równo 120 km na godzinę, a w końcowej fazie 140 km na godzinę. Obie te prędkości były robione na tempomacie. Analogicznie widać na obrotach. Szósty bieg, początkowo około 2300, a później 2650 obrotów na minutę. Przy stałej prędkości i obrotach warto spojrzeć jak zachowuje się ciśnienie wsteczne. Generalnie jest ono dużo wyższe niż powinno być. Świadczy to o zapchanym DPF-ie. Im większe obroty, tym większe ciśnienie. Zastanawiający jest jednak ten spadek ciśnienia na początku badanego okresu. Spada też trochę temperatura wody w chłodnicy oraz temperatura spalin przed DPF-em. Dawka wtrysku też jest mniejsza, tak więc na moje oko w tej pierwszej fazie samochód nie był obciążony i jechał z górki. Po podłączeniu samochodu do oprogramowania diagnostycznego otrzymano następujące błędy. Błąd dotyczący rozrzedzonego oleju paliwem na wskutek częstych regeneracji DPF-a. To dlatego teraz DPF nie regeneruje się już wcale. Po prostu komputer chce uniknąć dalszego pogorszenia się właściwości smarnych oleju. Dodatkowo pojawiły się błędy świec żarowych, świadczące o problemie ze sterownikiem świec żarowych, który zresztą był niedawno wymieniany. Zainteresowanych odsyłam do odcinka 161. Zaczynamy od wizyty u specjalistów od mechanicznego czyszczenia DPF-a. Jesteśmy u pana Tomka i Marcina. W przeszłości ten DPF był już zdejmowany w innym warsztacie, tak więc jego odkręcenie nie było większym problemem. Przy okazji widać też ślady oleju na dolnej osłonie silnika. Nic więc dziwnego, że właściciel musiał w ostatnim czasie dolewać olej.
Ciekawe skąd cieknie. Tak wygląda zdemontowany filtr cząstek stałych z każdej strony. Aby jednak móc go naprawić, trzeba mieć swobodny dostęp do wkładu, zarówno od strony wlotowej, jak i wydechowej. Dlatego w pierwszym kroku zewnętrzne kawałki obudowy zostają odcięte gumówką. Na pierwszy rzut oka wygląda normalnie. Nie jest uszkodzony. Po stronie wydechowej widoczne są ślady sadzy, której nie powinno tam być. Możliwe, że pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienia filtr przepuszcza minimalne ilości spalin pomiędzy monolitem a obudową. W kolejnym kroku rozcięty filtr został umieszczony w piecu na wiele godzin. Następnych kroków Wam niestety nie zdradzę, bo ich po prostu nie znam. Należą one do know-how firmy. Wiem tylko, że usunięto z tego filtra 33 g popiołów i że monolit posiadał wiele zablokowanych kanałów, które są najprawdopodobniej następstwem wcześniejszych prób czyszczenia DPF-a przy pomocy wody pod ciśnieniem. Pospawany i wypiaskowany DPF wrócił na swoje miejsce, a z karty gwarancyjnej dowiadujemy się, że po regeneracji ciśnienie różnicowe na wolnych obrotach wynosi tyle co nic, czyli 1 mbar, a przy obrotach na poziomie 2500 raptem 25 mbar. Podsumowując, DPF przepuszcza spaliny jak dziura w gacie i tym samym pracuje tak jak powinien. Od panów przeprowadzających regenerację DPF-a dowiedziałem się jeszcze, że samochód raczej nie ma problemów z wtryskami, gdyż po ściągnięciu DPF-a nie dymił. Niemniej jednak wymiany wymaga system świec żarowych i termostaty. Co do sterownika świec żarowych mogę się zgodzić, bo faktycznie komputer wyrzuca taki błąd. Ale dlaczego termostaty? Przecież z danych, które udało się zebrać na trasie Kraków-Wrocław wynika, że to auto w czasie jazdy ma 90 stopni, tak więc termostaty raczej są ok. No nic. Wracając do domu przez zakorkowany Wrocław, obserwowałem temperaturę płynu chłodzącego i faktycznie ta BMK potrzebuje bardzo dużo czasu, aby osiągnąć 90 stopni. Może coś faktycznie jest na rzeczy z tymi termostatami. Termostaty są ściśle powiązane z regeneracją DPF-a, gdyż procedura wypalania DPF-a załącza się dopiero po przekroczeniu 70 stopni przez ciecz chłodzącą silnik. Przy okazji rzućmy sobie okiem na korekty wtrysków. No i tu w sumie też się nie ma czego czepiać, bo wszystkie korekty są w okolicy zera. Prawdą jednak jest, że aby mieć 100% pewność, że wtryski pracują prawidłowo, trzeba je wyciągnąć i sprawdzić na stole probierczym. Te wtryski mają już za sobą prawie 300 000 km, a po takim przebiegu mają prawo pracować nieprawidłowo. Zresztą właściciel auta chce mieć 100% pewność, że wtryski działają poprawnie, tak więc trzeba będzie je wyciągnąć. Przystępujemy więc do demontażu poszczególnych elementów. Na pierwszy ogień idzie osłona silnika. Później kolektor dolotowy. Hej, nasi tu byli. Ktoś usunął z niego klapki wirowe w obawie, że odpadną i wpadną do silnika, a przewód podciśnienia zatkał wkrętem. No, prawdziwie profesjonalna robota. Po spuszczeniu płynu chłodniczego demontujemy chłodniczkę spalin z górnym termostatem. Rurę pomiędzy filtrem powietrza i turbo, która blokuje dostęp do termostatu głównego, też trzeba będzie zdjąć. Przy okazji sprawdzamy, czy odma puszcza dużo oleju oraz czy turbo od strony zimnej nie ma przypadkiem luzów. Demontujemy termostat główny. No i co się dzieje z tymi termostatami? Zrobimy sobie małe doświadczenie. Potrzebny garnek i termometr. Prawidłowo działające termostaty otwierają się w temperaturze 88 stopni.
Aby sprawdzić, czy tak jest, wystarczy je podgrzać. W przypadku górnego termostatu bez grzania widać, że nie jest on szczelny i woda przez niego po prostu cieknie ciurkiem. Główny termostat jest szczelny i otwiera się przy temperaturze 88 stopni. Jest więc sprawny. Tak więc za powolne grzanie się tego auta odpowiedzialny był górny termostat, który cały czas był otwarty. W cyklu miejskim ze sporą ilością korków, tak jak na przykład w Krakowie, taki stan rzeczy mógł się przyczynić do tego, że temperatura robocza silnika oscylowała w okolicy 70 stopni. Teraz sprzyjało regeneracji DPF-a, a raz nie. W przeszłości mogło prowadzić tylko do częściowego wypalenia DPF-a i ponownego załączenia się procedury regeneracji. Jazda na ciągle niedogranym silniku diesla też niestety nie jest dobra. Jeśli dołożymy do tego zaklejony popiołem DPF, to nie ma się co dziwić, że komputer w tym samochodzie często włączał regenerację, a to przekładało się na rozrzedzanie oleju i jego kiepskie wyniki w analizach z poprzednich odcinków. Z wyciągnięciem wtrysków nie było problemów. Przy okazji wyczyściłem gniazda. Z wyciągniętymi wtryskami udamy się do podwrocławskiej Sobótki. Tym razem wchodzić na Ślęże nie będziemy, tylko odwiedzimy zakład specjalizujący się w regeneracji wtrysków i naprawie układów paliwowych. Różne są opinie na temat regeneracji wtrysków, ale to, co zobaczyłem w tym zakładzie, zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Jak regeneruje się wtryski, zobaczycie w innym odcinku. Teraz przeprowadzimy testy wyjętych wtryskiwaczy. W pierwszym kroku maszyna odpowietrza wtryski, później generuje ciśnienie, weryfikuje cewki i testuje pracę przelewów. W kolejnych krokach podawane są dawki paliwa pod różnymi ciśnieniami, od 300 aż do 1600 atmosfer. Do każdego z przetestowanych wtrysków dołączany jest raport z wynikami testów. Wszystkie wtryski pracują we właściwy sposób i mieszczą się w prawidłowych zakresach, tak więc nie ma potrzeby ich regeneracji. Teraz mamy pewność, że przyczyną zapychającego się DPF-a na pewno nie są wtryski. Jesteśmy z powrotem we Wrocławiu. Wtryski sprawdzone, tak więc można je włożyć na swoje miejsce. Zanim to jednak zrobimy, przy pomocy małej kamerki endoskopowej zobaczymy, jak wyglądają kanały dolotowe i tłoki w tym samochodzie. Kanały dolotowe OK. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty cylinder. Widać troszkę nagaru, ale to normalne. Przed montażem wtrysków trzeba zadbać o nową podkładkę miedzianą. Generalnie wtryski warto pokryć specjalnym smarem odpornym na wysokie temperatury, który w przyszłości ułatwi ich ponowne wyjęcie. Pokażę Wam, jak to zrobić. Aczkolwiek w tych konkretnych wtryskach pasta nie jest potrzebna, gdyż te wtryski trzymają się w gnieździe na gumowej uszczelce. Dokręcamy wtryski z właściwym momentem, podłączamy przewody z paliwem i gotowe. Na początku tego filmu pokazywałem Wam błędy w komputerze dotyczące sterownika świec żarowych. Tak więc trzeba będzie go wykręcić. Nie jest to łatwe zadanie, bo jest on umiejscowiony w dość niedostępnym miejscu. Na szczęście, po kilku minutach walki udało się go wykręcić. Trochę mnie jednak dziwi oznaczenie tego starego sterownika, bo sterowniki z tym numerem, z tego co pamiętam, są dedykowane do BM-ki 7, a nie 5. Na jego miejsce wlatuje zamiennik Hyco, czy jak kto woli Hitachi. Teraz przechodzimy do dość ryzykownej operacji. Spróbujemy wykręcić świece żarowe
To niestety nie jest taką łatwą czynnością, bo jeśli świeca się urwie, to będziemy mieć spory problem z usunięciem jej pozostałości. Aby zminimalizować ryzyko, wykręcamy z wyczuciem na ciepłym silniku. Na szczęście problemów nie było. Skoro mamy wykręcone świece, to aż się prosi, aby sprawdzić kompresję na tym silniku. W diesla się tego z zasady nie robi, ale zrobimy wyjątek. Jedziemy. Dobra, stop. Wszystkie wartości wskazują na przyzwoity stan tego silnika. Nowe świece, tak samo jak wtryski, smarujemy specjalnym smarem, aby w przyszłości ułatwić ich wykręcenie. Nasmarowane świece przykręcamy z właściwym momentem. Skoro więc mamy odkręcony kolektor dolotowy, chłodniczkę spalin oraz EGR, warto przy tej okazji je wyczyścić. Z pomocą przyjdzie nam woda i mój ulubiony płyn do walki z nagarem Brudex, w którym warto namoczyć rzeczy przewidziane do wyczyszczenia. Po namoczeniu stwardniały nagar łatwo odchodzi od kolektora. A teraz czas na trochę kontrowersji w naszym filmie. Jak już wspomniałem, na początku z tego kolektora ktoś usunął klapki wirowe w obawie, że wpadną do cylindra i uszkodzą silnik. Dzieje się tak, bo ze względu na ekologiczne rozwiązanie w naszych samochodach, przez zawór EGR do kolektora trafia sadza, która miesza się z olejem, a pod wpływem czasu i temperatury to wszystko twardnieje, blokując klapki, które nie mają jak się obracać. I w którymś momencie blaszki z klapek odrywają się od stalowych osiek i na nieszczęście właściciela padają do cylindra, uszkadzając zawory, ścianki cylindra i tłoki. Problem tylko polega na tym, że jak usuniecie klapki, to na niskich obrotach do cylindra wpada więcej powietrza niż powinno, a to zaburza proporcje składu mieszanki w cylindrze. No i niestety taki stan rzeczy może się przekładać na wcześniejsze zapełnienie DPF-a. Tak więc, aby definitywnie rozwiązać problem tej BM-ki związany z częstymi regeneracjami DPF-a, przywracam rozwiązania fabryczne. To jest najlepszy punkt wyjścia do dalszych obserwacji i bardziej zaawansowanej diagnozy. Właściciel tego auta nie musi się bać o to, że do silnika wpadnie klapka, gdyż stary kolektor został wyczyszczony i jest jak nowy. Spokojnie będzie można na nim zrobić za 100 000 kilometrów. W takiej formie kolektor dolotowy jest gotowy do montażu. Wszystko skręcone, płyn chłodzący uzupełniony. Ciekawe, czy odpali.
Jedziemy się przejechać, aby rozgrzać olej przed jego wymianą. Olej rozgrzany, przy okazji zastosujemy płukankę. Do przetestowania wybrałem płukankę, która w swoim składzie zawiera smary estrowe i modyfikatory tarcia. Z informacji uzyskanych od dystrybutora wynika, że dla uzyskania lepszych efektów rekomendowana jest 30-minutowa jazda na płukance. Tak więc powinna być bezpieczna dla naszego silnika. Tak jak już na początku wspominałem, właściciel skarżył się w ostatnim czasie na konieczność dolewania dużej ilości oleju. Miska olejowa jest mokra, jednak nad miską olejową nie widać wycieków. Spust olejowy udało mi się odkręcić z niespotykaną lekkością. Tak więc wydaje mi się, że przyczyną tego lejącego się oleju był po prostu kiepsko dokręcony spust olejowy. Zlewamy gorący olej wymieszany z płukanką. Wymieniamy filtr oleju. Oraz usuwamy zalegający stary olej z gniazda na filtr oleju. Wlewamy nowy olej, który otrzymaliśmy od firmy Ravenol. Dystrybutorowi tej marki bardzo zależy, aby dalsze pomiary parametrów oleju nie były zakłócone przez pozostałości starego oleju i płukanki. Dlatego po zlaniu przepracowanego oleju wraz z płukanką, ten silnik ponownie zostanie przepłukany wyłącznie świeżym olejem, który z kolei zostanie zlany po przejechaniu 30 km na autostradzie. Jest to więc wymiana na bogato, ale dzięki temu będziemy mieć pewność, że resztki przepracowanego oleju z płukanką nie będą zaburzać wyników w analizach R2D. Finalnie zalewamy olej, który zostanie w samochodzie na najbliższe miesiące. Wszystko gotowe? Tak więc zapraszamy właściciela po odbiór samochodu. Po tym serwisie samochód został odebrany przez właściciela. Poprosiłem go, aby w drodze powrotnej z Wrocławia do Krakowa zapisał dane z wykorzystaniem aplikacji Beamer Tool. Oto te dane. Czego można się z nich dowiedzieć? Tak więc R2D dość ekonomicznie jechał na A4, niewiele powyżej 120 km na godzinę. Początkowo na 6 biegu, a później na 5, bo przy wyższych obrotach niż wcześniej ma niższą prędkość. Termostaty pięknie działają, bo raptem 8 km było potrzeba, aby osiągnąć temperaturę 88 stopni. Po drodze była przerwa. Przed przerwą komputer postanowił zaplanować regenerację DPF-a. Tylko dlaczego? Generalnie widać, że ten DPF wreszcie działa tak jak powinien. Ciśnienie wsteczne delikatnie rośnie wraz z przyrostem sadzy i przyjechanymi kilometrami. Na 128 km widzimy nagły wzrost ciśnienia, który był tylko chwilowy, bo nie przełożył się na wzrost prędkości. Tylko obroty wzrosły dość istotnie. Tak więc R2D w pewnym momencie dość mocno wcisnął pedał gazu, powodując skok obrotów do 2600. No i to był właśnie bodziec dla komputera, który mierząc ciśnienie spalin zdecydował o zaplanowaniu regeneracji. Temperatura spalin jest też ok. 400 stopni przy jeździe autostradowej na 6 biegu. Generalnie ciśnienie wsteczne jest w prawidłowym przedziale. Po 232 km przed wjechaniem do Krakowa R2D zdecydował się na manualne wymuszenie regeneracji DPF-a, tak aby mieć pusty DPF na następne tygodnie bujania się po Krakowie. W trakcie regeneracji DPF-a temperatura przed DPF-em osiąga 600 stopni, a po jej zakończeniu spada. Ciśnienie wsteczne też spada, bo po pierwsze DPF jest wypalony, a po drugie, bo prędkość i obroty też spadają, gdyż R2D nie jest już na A4, tylko dojechał wreszcie do Krakowa. My też wreszcie dojechaliśmy do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam podobało.
Na zakończenie chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w 2025 roku. Niech Wam się wiedzie. Mam jeszcze dla Was dobrą wiadomość. Do rozdania mam 10 półkanek GT. Aby otrzymać półkankę, wystarczy spełnić następujące wymogi. Trzeba napisać ciekawy komentarz pod filmem, wnoszący coś do tematu. Po otrzymaniu od nas informacji, że komentarz się nam podoba i chcemy Cię obdarować, należy podesłać kod nadawczy dla paczkomatu InPost, na podstawie którego bez etykiety nadamy paczkę, a Ty ją otrzymasz. Niestety za paczkę musisz zapłacić Ty. Na zakończenie chciałbym podziękować i pozdrowić bohaterów drugiego planu. Pozdrawiam panią, która wyjeżdżając z garażu staranowała słup, który spadł na BMW. Dzięki temu auto otrzymało nową lampę, zderzak i błotnik. Pozdrawiam też moją żonę, która mocno mnie wspiera przy wszystkich moich produkcjach. Filmy kręcisz, których nikt nie będzie oglądał. Jak się 5 minut popatrzy, no to już się nadaje.